Siema, Bartek z tej strony. Siema, witam na sobotnim filmie. Jura, D6. Ten ekspres przede wszystkim chcę wam pokazać, bo to nie jest nowy ekspres, ale przyjrzyjcie się, jak on wygląda. Nówka sztuka. No normalnie aż strach się dotknąć. Te pianobleki tutaj, nawet nie mogę się dopatrzeć. No może jakiś mikrorys, ale to pojedynczych. Tu jest jakaś, ale to no przy takiej maszynie tak mało rys. Ktoś dba. Ktoś dba. Usterka. Nie z pienia mleka. Tu myślę, że będzie dosyć prosta usterka, ale jestem ciekaw, czy on jest w środku tak samo zadbany jak na zewnątrz. Nie z pienia mleka, obstawiam na powietrzacz. Numer polega na tym, że zgubiłem gdzieś tą moją długą końcówkę do Jury, więc sprawdzimy to na zwykłym wężyku. A jutro mi przyjdzie ta specjalna do tej Jury końcówka, taka długa. To sobie potwierdzę, bo w tej chwili leci gorące mleko, ja to sprawdzałem. Druga usterka. Rozsypuję kawę. Czemu to się dzieje, nie wiem, dosyć grubo mieli, więc pokażę wam, jak się dostać do regulacji, jeśli takowa już tu się skończy. Ta tutaj się nie kończy, ale ja mam zasadę, że jak oddaję ekspres, to ustawiam młynek na idealnie i to pokrętło na środek, żeby klient miał pełen zakres regulacji. Także pozostaje mi zaprosić na nową naprawę. No i słuchajcie. Wyciągamy tackę. Spójrzcie, ja tego nie myłem. No wiadomo. Po 2 kawach jest tutaj już trochę rozsypane, więc pewnie to się nawarstwia, ale widać nawet po tych kawałkach kawy, że się grubo mieli. Naprawimy. Pozbywam się niepotrzebnych rzeczy, w tym przede wszystkim, słuchajcie, zbiornika wody. Stawiam, żeby się nie przewrócił. No i co? Najpierw tył. Piękny jest ten ekspres, będę się zachwycał, bo naprawdę piękny, it's beautiful. Wygląda zacnie. I teraz co? Tu mamy odkręcone. Jeszcze dla pewności ja sobie sprawdzę, czy wszystko... O, cieplutki jeszcze. Czy wszystko wykręciłem. No i idziemy z pokrywą do góry, delikatnie. Nic na siłę. O, to nam ładnie wychodzi, słuchajcie. Zaglądamy, czy są kabelki. Są, jest włącznik. Włącznik. Bardzo widać, wszystko jest w kawie, bardzo prosta sprawa, jak go wyciągnąć. Przekręcamy, on jest na takie... No jest po prostu, wkłada się go pod skosem i zapina. Cała filozofia, on tu nie jest przykręcany. I niech on sobie tu wisi. Klapka na bok, właściwie pokrywa. I co? Dostęp do młynka jeszcze, żeby mieć. Trzeba ściągnąć ten bok. A żeby ściągnąć ten bok, czy on tu jest kręcony? Raczej nie. No to wyciągamy. Delikatnie również. No bo jest narozsypywane, zobaczcie. Nie będę tutaj bardzo zbliżał, ale wyostrzymy. To wszystko trzeba stąd zabrać. Więc ja tu wjadę od razu wichurą za pamięci. Rozsypane pełno kawy. Jeszcze nie wiem, którędy. Młynek oryginalny. Wężyki widzę do wyczyszczenia, ale tu chodzi o to, żeby się teraz dostać do młynka. Żeby dostać się do młynka, musimy tutaj ściągnąć, to wam zbliżę, bo to jest ważne. Siedź w miejscu. Musimy ściągnąć. Tu jest taka, często osoby o tym nie wiedzą. Ostrości poproszę. Jest. Tu jest taka schowana zawleczka. Trzeba ją sobie tutaj przekręcić, żeby móc ją wyjąć. O, widzicie, wystaje grzybek. I ten grzybek złapać kombinatorkami i go wyciągnąć. To jest po prostu na wcisk zawleczka. Łapiemy, wyciągamy i mamy to. I w tej chwili wyjedzie nam ten oto szpikulec, nazwijmy to. Jest tu odkurzone
Dosyć dokładnie wężyki będziemy jeszcze wyciągać. Gdzie ta kawa się rozsypuje? No dobra, idziemy na drugą stronę, bo tam na pewno trzeba posprzątać, skoro z tej strony było tyle kawy, to z tej będzie jeszcze więcej. Więc ściągamy drugi boczek, słuchajcie. Delikatnie. Tu jest nic, naprawdę jest zadbany ten ekspres, no spójrzcie. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę, no jasne, wyciągniemy ten zaparzacz, ale tak na dobrą sprawę, to tutaj jest ok wszystko. Mamy tutaj tak, mamy zbiorniczek wody cały, wyciągamy tutaj ten element, może jeszcze odkręćmy ten tył, żeby nam tu nie przeszkadzał, bo tu będziemy i tak czyścić wężyki, słuchajcie, więc rozbierzmy go, miejmy to z głowy. To mamy zdjęte, więc dostęp do wszystkich wężyków mamy, tu jeszcze będę odkurzał, dobra, już się nie skupiajmy na tym odkurzaniu teraz. Czyli wyciągamy tak, to niech sobie tu na razie leży. Wyciągamy tutaj element, który nam nie pozwoli wyjąć zaparzacza. Będzie go trzeba rozpiąć, czyli tak, wypinamy sobie śrubokręcie, gdzie jesteś? Wypinam ten wężyk. Zeszło. Po całości woda. Przetrzyjmy od razu. No widzicie, jak ten wężyk wygląda? Nie za dobrze, nie? Więc zobaczymy. Jutro się dowiem od klienta. Zatrzymamy się na etapie takim, bo zaparzacz to wygląda na to, że wystarczy opłukać, zaraz go wyciągnę, to będę wiedział więcej. Tutaj to może sobie tak wisieć, nie przeszkadza. No i teraz co? Wyleweczka do czyszczenia nie wyglądała, ale oczywiście do niej zajrzę, ale skupiamy się na młynku. Natomiast zaparzacz chcę wyciągnąć, żeby go chociaż opłukać. Wkręt tutaj na dole. No niestety, może będzie widać z przodu. On jest dokładnie w tym miejscu. Widać go tam? Widać, wystaje łeb. Trzeba wyjąć zawleczkę, którą też tam widzicie. Widać tą zawleczkę? Na wężyku widać. Ja ją wyciągam. Jak znajdę sprzęt do wyciągania, nie przewracając napisu, od razu ją wyciągam, słuchajcie. To jest dosyć proste. Zawleczka do koszyka. No i teraz co? Wykręcamy ten wkręt. O. Czyli musimy sobie wjechać tutaj. O. Od tej strony się to robi. I kręcimy. Kręcimy. I słuchajcie, nie mylcie tych wkrętów ze śrubkami, to jest ważne. Drugi mamy tu. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila, słuchajcie. Na razie pracuję na tym, co mam. Ja wiem, będziecie pisać, że ciemno, że nie widać. Wiem. Pamiętajcie, że ja wiem. Tu już nam chodzi. W tym modelu trzeba odkręcić silnik od zaparzacza. Z tego, co pamiętam. Czyli, żeby się do niego dostać, wyciągamy tutaj tą blachę. Blachę, mam nadzieję, widać. Tą blachę tutaj. Trzeba ją wyciągnąć, ona elastycznie trzyma encoder. O, to jest taki kawałek blaszki. Encoder sobie odpinamy, wyciągamy z silnika i odpinamy, żeby nam tu nie latał. I co? Teraz ja sobie biorę nowe bity, bo te śruby naprawdę ciężko chodzą, można tutaj napsuć. Dociskamy sobie ekspres, żeby nam nie przeskoczyła. Tak jakby były odkręcane, słuchajcie, bo nie są na pałę przykręcone, one bardzo ciężko się potrafią odkręcać. Teraz trzeba ją złapać pensetą, pod warunkiem, że się ją znajdzie. Jest, na miejscu nawet. Cud! Wykręcamy. Ona nawet jak nam spadnie, to się nic nie stanie. One są, zaraz zobaczycie, na kleju do gwintów. O, widzicie? Ta czerwona mazia to jest klej do gwintów. Śrubka tu, teraz druga jest tu. Czy widać tą drugą? Widać za kablami tutaj, widzicie? Tutaj. Tu ją widać, o. Nie pokażę, tu. Ją dokładnie tak samo. Trzeba odkręcić. Powiem wam, lekko to idzie, nad wyraz. Może był na jakimś przeglądzie. No i to całe, co wykręcam w tej chwili, to jest silnik. On jest na sztywno przytwierdzony do zaparzacza
bo te zębatki muszą się zazębiać, słuchajcie. Mamy. Silnik nam już tu odchodzi, a przynajmniej powinien. On jest tu zaczepiony. Nie ruszam go, niech sobie tak wisi, ale zaparzacz już powinien wyjść, tylko musicie mieć na uwadze ten w środku wężyk, który tam widać. O, ten na dole zaparzacza przy zaworze spustowym, przy zaworze drenażu, no jak zwał, tak zwał. I teraz próbujemy wyjechać z zaparzaczem. Jeszcze chyba tą śrubkę muszę odkręcić. Tak, jeszcze ta. Jeszcze ta tutaj. Z tego co pamiętam, rzadko robię jury, zwłaszcza ostatnio te eny. Nie mam tego w głowie. Jakby się to robiło na co dzień, często, to wiecie. No ja DeLonghi to już właściwie chyba bym złożył bez patrzenia jak puzzle. No ale jura do mnie trafia ostatnio niestety częściej, słuchajcie. Ostatnio niestety częściej z połamanymi zaparzaczami. Coś jest na rzeczy, bo czuję wzmożony ruch w jurze, w tych małych jurach. Te duże do mnie nie trafiają. No i co? I chyba wychodzi. Ale jeszcze nigdy tu nie szarpcie, bo mogliście czegoś nie odkręcić. O! O! Mamy to, słuchajcie. Mamy to. Tutaj w środku, jak widzicie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No jest, wiadomo, pył tu zawsze się zjawia. Jest to wszystko do wyczyszczenia. Zaparzacz. Powiem wam, uszczelka jest nowa, widać. No dobra, słuchajcie, idę go opłukać, no bo jak już go mam na wierzchu, to jasne, sprzątam tu i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, przy okazji, i tak umyty zaparzacz sobie sech, to wyczyściłem wężyki, widać chyba różnicę. Wyczyściłem przepływomierz. Od razu uprzedzając, bo on teraz lata, uprzedzając krytyków, wiem o tej zapince od spodu. Na razie jej nie wkładam, bo być może będzie jeszcze trzeba coś wyciągać. Cały misterny plan Także też wiem. w pizdu. Odkurzyłem to jeszcze dokładnie po wyjęciu przepływomierza. Zaraz się zajmujemy młynkiem. Zajrzałem do wylewki, więc nie będę na tym filmie pokazywał tej wylewki. Tutaj odkręca się te dwie śrubki. Wygląda... No wylewka to wygląda jak była czyszczona wczoraj. Więc też nie pokazywałem, bo nie było co. A nie chcę tego filmu rozciągać w nieskończoność. No i wyczyściłem od razu tą komorę, no bo to już będziemy mieli z głowy. Także zaparzacz już dosech po myciu. Naprawdę, muszę jutro zadzwonić. Dzwoniłem do klientki w międzyczasie, bo jest godzina 17, ale nie odbiera. Napisałem SMS-a, że będę się jutro kontaktował, słuchajcie, bo muszę zapytać, jaka jest historia, bo można zrobić przegląd, można wszystko powymieniać, można rozebrać ten zaparzacz na kawałki i o zaparzaczu to będzie kiedy indziej. O samym zaparzaczu zrobię film. Młynek odkurzony. No to co, trzeba go złożyć i regulować. Słuchajcie. Czyli
Dobra, zaparzacz przykręcony. Wężyk na miejsce od wylewki. No to co, lecimy z młynkiem. Ponieważ on mielił za grubo, to ja sobie to ustawiam tak. Biorę sobie młynek. On jest odkurzony oczywiście. Biorę sobie tą sztycę wskazującą, wkładam ją tak jak była. O. Ona była tak. Ona była na środku. Ponieważ moim skromnym zdaniem ten młynek mieli za grubo, ja to wyciągam, czyli muszę wziąć na drobniejsze mielenie. Skręcam na drobniejsze, nie pójdzie mi pewnie teraz na drobniejsze, pójdzie. O. I jeszcze podczas mielenia, bo nie chcę tu ciągnąć na siłę, to się powinno robić na pracującym młynku i tak zrobimy. Podważam tutaj ten element. Pokażę wam to bliżej. Może zjadę. Bo jak nie podniesiecie tego elementu, na nim jest zębatka, to no nie przekręcicie tego. Chodzi o to, żeby, może to będzie widać, słuchajcie, tam są zębatki. Podnosimy tą zębatkę i ja chcę skręcić drobniej, czyli przekręcam ją na grubsze. Także jak przekręcę na myślę takie ustawienie jak myślę, po uruchomieniu młynka, to będzie idealnie. Moim zdaniem będzie dobrze, na razie tak zostawiam. Odpalamy. Wkładamy wodę bez filtra. Sprawdzamy, czy nic się nie leje, bo on tu nie stoi prosto. Musimy pilnować, żeby nam to nie opadło. Czemu mi nie mówicie? Jeszcze jedna rzecz. Ale widzicie, zawsze sprawdzam przed włączeniem do prądu. Co prawda nic by się nie stało. Zwariowałby. No a ten gościu też musi być. Bez niego ani rusz. Palimy gościa. Teraz już chyba mamy wszystko, ale jeszcze raz spojrzę. Tu wpiąłem, do bloku wpiąłem, wężyki podpięte. Wszystko zrobione, przepływomierz wyczyszczony, podpięty dobrze, mam nadzieję. No to wszystko zrobione. Śrubki tu na zaparzaczu, ta jest. Te dwie są. Wszystko mamy. Odpalamy. 3, 2, 1, go. Nawet wodę próbuję pompować. Pusty przepływomierz, pamiętajcie. Umyty. Ja muszę spojrzeć, czy z niego się nie leje. Bo zawsze po rozkręceniu. No tak, on teraz prosi, komunikat jest otwórz zawór. Muszę włożyć ten kapucinator, żeby tutaj nie chlapało na wszystkie strony. No dobra, otwórz zawór. To otwórz zawór. Zamknij pokrętło. Czyli nie widzisz czujnika, dobra, bo odsunąłem. Teraz. Ruszyłem zbiornikiem i odsunąłem czujnik od czujnika. Tu się nic nie dzieje. Zamknij. Odpowietrzył się, dobra. Jeszcze się tu przyjrzę przepływomierzowi, czy tu nie płynie woda. Wszystko wygląda dobrze. Tu wszystko wygląda dobrze. Trochę ten młynek skręciłem. On oczywiście jest teraz pusty, odkurzony. Z pierwsze mielenie to musi wypełnić kanały młynka. Może będziecie przez zbiornik coś widzieć. Sprawdźmy tą teorię. No tak średnio bym powiedział, ale coś widać. Dobra. Palimy kawę pierwszą. Co prawda ona będzie lurką. Ale robimy. Nie cappuccino, chcę zwykłą kawę. Może być kawa. Mocno. Już widzę po mielącej się kawie. Słuchajcie, że jest lepiej. No widzicie, ja będę tą drugą kamerę stosował zamiennie od góry albo od przodu. Wszystko się okaże. Na razie nic tutaj nie narozrzucał ten ekspres. No wiadomo, to nie jest pełna porcja kawy, bo połowa została w młynku. Teraz już ja myślę, że będzie dobrze już na tym ustawieniu. A zobaczmy fusy tak z ciekawości. No wiadomo, tu była za mała porcja kawy. Moc ekstra, jak widać.
Nic tu nie zrzucił, wszystko się idealnie zmieściło w zaparzaczu. Czuba to było w zaparzaczu, słuchajcie. To już będzie dobra kawa, słuchajcie. Widać nawet po tych stróżkach. Przybliżę wam. No tak Jura parzy kawę, słuchajcie. Co by nie gadać, co by o niej nie mówić, kawę robi perfekto, jak widzicie. Zaparzymy jeszcze jedną i spojrzymy na fusy. I słówko o spieniaczu i wydaje mi się, że kończymy. Dobra. To jest moja kawa, ja mielę swoją kawę, więc zaraz o tym powiem. Tu wystaje, widzicie? Obok partnera kanału, o którym też zaraz powiem. Polecam, sami widzicie jak się parzy, a smakiem się broni. Obejrzyjmy to. Nie wiem, czy było ekstra ustawione, nie spojrzałem. No, broni się sama tym widokiem tych stróżek. Widzicie, wylewka jest czyściutka, nic z niej nie robiłem. Przetarłem ręcznikiem i był czysty ręcznik praktycznie. Taka, ja to nazywam, to się taki syrop prawie że kawowy parzy. No sami widzicie, patrzcie, to co zawsze się tym jaram, tym widokiem rozwarstwiającej się kawy. Jak to wszystko tutaj się dzieje, taka magia. No piękne to jest. Wiem, ja tak mogę o kawie, no lubię ją po prostu. Słuchajcie, jeszcze słówko o spieniaczu, bo tutaj problem jest bardzo błahy. Tylko ja wyjmę wodę, no może nawet nie muszę, wyjmę. Słuchajcie, bezpiecznie będzie ją wyjąć. Problem najczęściej, i tu tak jest, bo ja to sprawdziłem, jest z tym elementem. Tu macie wyciągany taki grzybek, mało osób po tym wie, tu musi być czysto, ale tu jest. Tu jest w środku napowietrzacz, taka blaszka z dziurką. To się zapycha. Ja mam osobiście też starszą Jurę N Micro 9. Nawet jak się to wyczyści, to pomaga na chwilę. To kosztuje chyba 25 zł, słuchajcie. Przynajmniej w internecie, nie wiem ile w Jurze, bo nie kupuję części w Jurze. Wkładacie nowy. Wkładacie. Ja co prawda to co mówiłem na początku, nie sprawdzę tego na tym prawidłowym kruczcu tutaj, końcówce, bo wtedy to mleko naprawdę się spienia w taką piankę gęstą. Tu też się spieni. No ale nie tak jak powinno, no ale zamówiłem, gdzieś mi zginęła, miałem taki wężyk, no ale wiecie, w serwisie czasami coś ginie. Życie. Nie będę spieniał mleka, spienię swój symulator mleka, jeszcze mi trochę zostało. Zróbmy cappuccino po prostu. Cappuccina. Tylko muszę dosypać kawę i nic się tu nie sypie, słuchajcie, nawet gramika. Za grubo mieli umynek. Zrobię ją, obejrzymy fusy. Cappuccina. Bardzo mocna. Według mnie na oko kawa mieli się idealnie. Zdecydowanie drobniej niż się mieliła fabrycznie. No muszę tu trzymać, bo to nie jest wężyk od tego. Ja wam gdzieś tutaj wrzucę, jak wygląda ten kruciec. Ta końcówka. No on się spienia, ale tak to nie jest spienianie Jury. To będzie się dużo lepiej spieniać. Ale i tak się robi, słuchajcie, piana. No przestań, już nie ma. Zamknij zawór. I teraz kawa. Wywalimy tą pianę, bo tu się narobiło złego. Wężyk wyciągam, tak jak mówię. Na tym wężyku się lała sama. Teraz się widać ślad pianki, a na krótcu prawidłowym niestety muszę dzisiaj oddać film do montażu, słuchajcie, nie będzie czasu na dogrywkę. No i kawa jak kawa, no sami widzicie. No i co, słuchajcie, wyczyszczone delikatnie, bo było brudno, wężyki były słabe, wyczyszczone, wymieniony grzybek cappuccinatora. To załatwia sprawę w większości przypadków, bo spienianie tutaj jest podawana tylko para, w tym modelu przynajmniej. I tu się załatwia napowietrzanie tego nagrzanego mleka. Wylewka czysta, zaparzacz opłukany, wiadomo jak i tak go wyciągałem. Młynek wyregulowany, właśnie miałem wam pokazać jeszcze fusy. Sami widzicie. Kwestia regulacji młynka, jak mieli za grubo i na przykład weźmiecie tą najmocniejszą kawę, objętościowo kawy jest więcej i ekspres jest tak skonstruowany, że jak się przesypie na przykład czubato, to ekspres przy zamykaniu się zrzuci ją do tyłu, no i większość spada na tackę, ale to się rozsypuje, to się robi bałagan. Kawa wiecie, jak nabierze wilgoci lubi pleśnieć, trzeba o to dbać, o tą regulację. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Sorry, nie miałem, zgubiłem, znacie mnie.
Tyle z mojej strony. Partner kanału, firma Nord.pl, portal Naprawiaj, nie wyrzucaj. Linki właśnie się pokazują na dole i są oczywiście w opisie filmu. Ekspres w pięknym stanie. Jestem w szoku. Rzadko do mnie takie perełki trafiają. Trzeba go poskładać, ale to już po telefonie jutro do klienta. Miłej soboty życzę. Smacznej kawusi życzę Państwu. Mówił do Was Bartek. Dajcie suba, dajcie lajka. Napiszcie komentarz. Co sądzicie? Właśnie. Nie sprawdziłem, ile on ma lat, a przepływomierz jest nowy, słuchajcie. 2020. Na pewno nie jest nowy ten ekspres, ale jest bardzo zadbany. Kanał Coffee Doctor, pozdrawiam. Cześć!